Huragan nad Kościołem i światem. Proroctwo księdza Dolindo na nasze czasy. Wstęp. Burze, które kształtują historię. Dzieje ludzkości nigdy nie były spokojnym marszem przez wieki. Historia to nie tylko pasmo postępów, odkryć i sukcesów, lecz także okresy ciemności, wojen, chorób i dramatów. Kościół katolicki, obecny w samym centrum tych wydarzeń, zawsze doświadczał zarówno czasów triumfu, jak i chwil, które wydawały się prowadzić do całkowitej klęski. W takich okresach, gdy ludzie tracili nadzieję, Bóg powoływał proroków, dusze wrażliwe, które w ciszy modlitwy potrafiły usłyszeć Jego głos i przekazać go światu. Jednym z takich proroków naszych czasów był włoski kapłan z Neapolu, ksiądz Dolindo Ruotolo. Postać niezwykła, pełna pokory i cierpienia, która z biegiem lat coraz bardziej fascynuje wierzących na całym świecie. Spotkanie z Maryją w 1921 roku, chwila, która zatrzymała czas. Maj roku 1921 w Rzymie. Wyobraźmy sobie atmosferę tamtych dni. Kościół wciąż leczył rany po I wojnie światowej. Europa była niespokojna, a ludzie nie potrafili przewidzieć, co przyniesie przyszłość. W tym właśnie czasie ksiądz Dolindo, kapłan, już znany ze swojej głębokiej duchowości i zdolności mistycznych, doświadcza wewnętrznej wizji. Słyszy głos, który przedstawia się jako Maryja Niepokalana, Matka Miłosierdzia. To spotkanie nie było zwykłym przeżyciem religijnym, lecz momentem o niezwykłym znaczeniu, zapowiedzią burzy, która miała nadejść. Maryja mówi do niego o huraganie, który przejdzie najpierw nad Kościołem, a potem nad całym światem. Nie chodzi o zwykłe trudności czy kryzysy. Jej słowa brzmią jak ostrzeżenie przed głębokim wstrząsem, który dotknie strukturę Kościoła, serca wiernych, a także fundamenty życia społecznego. Ksiądz Dolindo zapisuje każde zdanie, świadomy, że nie są to jego własne myśli, lecz przesłanie z nieba. Maryja zapowiada Kościół, który będzie wyglądał na opuszczony, wyludniony, a nawet zdradzony przez własnych kapłanów. Świątynie zamknięte, duchowni pozbawieni dóbr uroczystości, ograniczone do minimum. To obraz przerażający, ale jednocześnie pełen głębszego sensu, bo jak mówi Maryja, wszystko, co przywiązuje do ziemi i przeszkadza Kościołowi w jego misji, zostanie odcięte przez samego Boga. To nie kara dla wierzących, lecz proces oczyszczenia. Czy przepowiednia już się spełniła? Spojrzenie w przeszłość. Od tamtej chwili minęło ponad 100 lat, a słowa Maryi wciąż budzą pytania. Wielu historyków, teologów próbuje je umiejscowić w dziejach świata. Najczęściej wskazuje się na II wojnę światową. Konflikt, który spustoszył Europę, zebrał miliony ofiar i wystawił Kościół na niezwykłą próbę. Rzeczywiście w tamtym czasie wielu kapłanów i wiernych cierpiało prześladowania, a niektóre świątynie zamieniono w ruiny. W Niemczech, gdzie narodził się nazizm, to właśnie katoliccy duchowni stali się jednymi z najodważniejszych obrońców godności człowieka i oporu wobec zła. W obozach koncentracyjnych wielu z nich oddało życie za wiarę i za prawdę. Jednak i to jest kluczowe, po wojnie Kościół nie upadł, wręcz przeciwnie,
można mówić o odrodzeniu wiary, o nowym entuzjazmie duchowym, który później znalazł wyraz także w Soborze Watykańskim II. Czy więc to właśnie wojna była zapowiedzianym huraganem? Wątpliwości pozostają, bo obraz, jaki Maryja nakreśliła księdzowi Dolindo, wydaje się jeszcze bardziej dramatyczny. Wizja kościoła porzuconego, pustego, bez kapłanów i środków materialnych. A przecież w czasie wojny to właśnie wiara dawała siłę i jednoczyła wspólnoty. Współczesność, echo dawnych słów. Kiedy spojrzymy na dzisiejszy świat, trudno nie poczuć dreszczu. Puste świątynie, które stały się codziennością podczas pandemii, a później pozostały puste w wielu krajach, wydają się przypominać zapis księdza Dolindo. Dramatyczny spadek liczby powołań, kryzys autorytetu duchowieństwa, skandale obyczajowe i finansowe. To wszystko sprawia, że obraz opuszczonego Kościoła nie jest już tylko teoretycznym ostrzeżeniem. Dodatkowo świat pogrążony jest w chaosie politycznym, społecznym i moralnym. Coraz częściej zamiast jedności obserwujemy głębokie podziały zamiast wspólnoty, izolację zamiast wiary, pustkę duchową. Do tego dochodzą skutki gospodarcze i psychiczne pandemii. Wiele parafii zmaga się z brakiem środków finansowych, a wierni przyzwyczajeni do uczestnictwa w liturgii online nie wrócili już do kościołów. Czy to właśnie ten moment był zapisany w proroctwie? Czy huragan, o którym mówiła Maryja, to właśnie nasze czasy, w których człowiek tak bardzo uwierzył w swoją samowystarczalność, że zapomniał o Bogu? Czas oczyszczenia, bolesny, ale konieczny. Słowa Maryi, choć brzmią niepokojąco, niosą w sobie nadzieję. Huragan nie ma zniszczyć Kościoła, ma go oczyścić, podobnie jak wiatr usuwa wszystko, co słabe i kruche, ale też Bóg pozwala, by Kościół został oczyszczony z tego, co niepotrzebne, ziemskie, obciążające jego duchową misję. Historia pokazuje, że każda próba, choć trudna, ostatecznie prowadziła do odnowy. W pierwszych wiekach chrześcijanie ginęli na arenach, a jednak ich krew stała się zasiewem nowych chrześcijan. W średniowieczu Kościół zmagał się z plagami i herezjami, ale zawsze znajdowali się święci, którzy stawali się światłem dla świata. Być może właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami podobnego procesu. Maryja nie mówi o końcu Kościoła, lecz o jego przemianie. A ta przemiana, choć bolesna, może przygotować nas do czegoś, co dopiero nadchodzi, do triumfu jej niepokalanego serca. Zakończenie. Nadzieja większa niż burza. Na przestrzeni dziejów ludzie wielokrotnie pytali, czy to już koniec? Każdy kryzys, każda zaraza, każdy kataklizm rodził takie pytania. Dziś również wielu z nas, patrząc na świat pogrążony w chaosie, zastanawia się, czy to właśnie teraz spełnia się przepowiednia sprzed 100 lat. Odpowiedź nie jest prosta, ale jedno wiemy na pewno. Maryja nigdy nie pozostawia nas bez nadziei. Jej słowa, choć mówią o huraganie, prowadzą ku obietnicy zwycięstwa. Dlatego zamiast bać się nadchodzących burz, możemy je przyjąć jako znak, że Bóg działa i prowadzi historię ku pełni swojego królestwa. Kościół nie jest budowlą z kamienia, jest wspólnotą wierzących, a ta wspólnota, nawet jeśli dziś poraniona, w końcu zatriumfuje. Tak obiecał Bóg i tak potwierdziła Maryja. Huragan może wstrząsnąć światem i Kościołem, ale po burzy zawsze wychodzi słońce, a tym słońcem będzie triumf
niepokalanego serca i zwycięstwo Boga, który jest Panem dziejów.